Gdyby zapytać kogokolwiek, z czym kojarzy Ci się Toruń, to z pewnością na pierwszym miejscu będą pierniki. Ci bardziej bystrzejsi pewnie powiedzą również Mikołaj Kopernik. I to właśnie te dwa główne motywy będą nam towarzyszyć przez całą podróż. Jednak oprócz tego odkryjesz także historię Torunia w pigułce, odwiedzimy ruiny Zamku Krzyżackiego, wejdziemy na wieżę widokową i poznasz kilka ciekawostek związanych z Toruniem. Chodźmy więc do samego centrum i zacznijmy naszą przygodę w Toruniu. Rynek Staromiejski. Tutaj czas zwalnia. A brukowane uliczki prowadzą nas do średniowiecznych kamieniczek. Majestatyczny ratusz góruje nad okoliczną zabudową, a z jego wieży widokowej rozciąga się przepiękna panorama na każdą stronę Torunia. Zanim jednak tam się wdrapiemy, chodźmy na spacer dookoła rynku, bo jest tu kilka miejsc, na które warto zwrócić uwagę. Zaczniemy od pomniku Flisaka. Ale kim właściwie był Flisak? W dawnej Polsce był to zawód polegający na spławianiu głównie drewna rzeką. A dlaczego ma on swój pomnik? Otóż legenda głosi, że Toruń z wieloma powodziami nawiedziła także plaga żab. Burmistrz ogłosił więc, że kto się ich pozbędzie, ten otrzyma sowitą nagrodę. Swoich sił spróbował m.in. Flisak. Zaczął grać przepięknie na skrzypcach, a żaby jak zahipnotyzowane patrzyły na niego, a po chwili zaczęły za nim podążać. W ten sposób Flisak skutecznie wyprowadził je z miasta i otrzymał swoją nagrodę. Dlatego też przy pomniku możemy zobaczyć żaby. Swoją drogą skądś kojarzy już ten motyw instrumentu i zahipnotyzowanych zwierząt. Ty również? Kolejne obowiązkowe miejsce do odwiedzenia na rynku w Toruniu to pomnik Mikołaja Kopernika, a w tle widzimy właśnie wieżę ratuszową, na którą za chwilę się udamy. Chodźmy teraz do muzeum, które znajduje się w ratuszu. Po drodze warto rozglądać się dookoła, bo jest tutaj naprawdę mnóstwo przepięknych budowli. Tak jak m.in. ta tutaj kamienica pod gwiazdą. Po zakupie biletu kierujemy się na pierwsze piętro zwiedzania. Znajdziemy tu portret m.in. Mikołaja Kopernika, a co ciekawe, portret ten został wykonany już po jego śmierci, więc tak naprawdę nie wiemy, czy on tak właśnie na pewno wyglądał. W muzeum znajduje się sporo portretów, trochę eksponatów, jednak moim zdaniem znacząco brakuje tutaj na przykład audioprzewodnika, który w ciekawy sposób opowiadałby historię tego miejsca, jak i eksponatów, które się tutaj znajdują. Uważam, że daje to wtedy ogromną wartość także dla osób nie będących pasjonatami tej właśnie sztuki. Następnie udajemy się do kolejnych sal, aby zobaczyć jeszcze więcej obrazów. Następnie wchodzimy na kolejne piętro, a tu z kolei czekają na nas bardzo nietypowe obrazy. Nie jestem wielkim fanem tej sztuki, w ogóle się na niej nie znam. Jednak po przejrzeniu tych wszystkich prac zacząłem coś w nich dostrzegać. I z czystym sumieniem muszę przyznać, że wizyta tutaj była naprawdę ciekawym doświadczeniem. Na koniec schodzimy do piwnicy, gdzie możemy zobaczyć resztki uzbrojenia, a także przedmioty, które zachowały się po dzień dzisiejszy. Teraz wychodzimy z ratusza, a także poza jego dziedziniec, ponieważ wejście na wieżę widokową jest od zewnątrz, od strony rynku. No i zaczynamy wspinaczkę. Na szczęście podczas mojej wizyty nie było zbyt wielu chętnych, aby wdrapać się na górę, dlatego wejście było bardzo płynne. W drodze na wieżę możemy także zobaczyć kilka historycznych ujęć tego miejsca. Wychodząc ze schodów, już wyłania się nam wieża kościoła Ducha Świętego, a po kilku krokach odkrywamy piękną panoramę na zachodnią część Torunia. Trzeba przyznać, że widok w zasadzie z każdej strony wieży jest naprawdę imponujący.
Zaraz przy rynku znajduje się także figura osła. Sądząc po tłumach oblegających tą figurę, myślę, że źródła mówiące o tym, że jest to największa atrakcja Torunia, nie są dalekie od prawdy. Jednak podejrzewam, że większość osób nie wie o tym, że ten osioł pełnił niegdyś funkcję kary. Grzbiet osła jest pokryty metalową blachą, na której sadzano delikwenta, a do jego nóg przyczepiano worki z piachem i kamieniami. Taki wymiar kary z pewnością był dotkliwy nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, bo był wystawiony na publiczne pośmiewisko. Ciekawostka, Toruń to 16 co do wielkości miasto w Polsce. Mieszka tu ponad 200 000 mieszkańców. W wielu miejscach możemy dostrzec historyczne smaczki Torunia, dlatego warto patrzeć nawet pod nogi. Krzyżacy odegrali niezwykle ważną rolę w historii miasta Torunia, dlatego teraz udajemy się do ruin Zamku Krzyżackiego. Do ruin zamku udamy się przez okazałą bramę mostową. Toruń, założony na początku XIII wieku przez Krzyżaków, zawdzięcza swój intensywny rozwój właśnie temu zakonowi. Miasto stało się ważnym punktem komunikacyjnym i handlowym, a dla Krzyżaków bazą wypadową do dalszych podbojów. Zamek ten nigdy nie został zdobyty, jednak rozebrali go mieszkańcy Torunia w 1454 roku, co stało się sygnałem do ogólnokrajowego powstania przeciwko Krzyżakom. Zamek wtedy został zdobyty i niemal całkowicie rozebrany. Teraz możemy oglądać pozostałe ruiny zamków z audioprzewodnikiem, który oprowadzi nas po poszczególnych pomieszczeniach, opowiadając ich historię. Możemy także zejść do podziemi, które mają swój naprawdę niesamowity klimat, a w jednym z pomieszczeń znajduje się makieta, która pokazuje, jak niegdyś prezentował się ten zamek. Ostatnim punktem do odwiedzenia jest baszta, która zachowała się w całości i możemy ją teraz zwiedzać. Na początku, gdy wchodziliśmy do zamku, pokazałem Wam ją z zewnątrz, a teraz wchodzimy do środka przez korytarz. Zobaczymy tu niewielką wystawę i kilka narzędzi codziennego użytku z tamtych czasów. Jak dobrze pamiętam, podczas mojej wizyty w tym zamku kilka lat temu były także dostępne maszyny tortur. Teraz niestety już ich nie ma. Może to tylko chwilowa zmiana ekspozycji albo nowoczesne trendy. Nieopodal rynku znajduje się także kamienica, w której urodził się Mikołaj Kopernik. Niestety jest chyba za mało chętnych, aby poznać historię tego polskiego astronoma, dlatego pomimo weekendu miejsce zostało zamknięte już o 15:00. Udałem się więc do kościoła, którego widzieliśmy m.in. z wieży ratuszowej. Ostatnim miejscem, które udało mi się odwiedzić podczas mojej wizyty w Toruniu, jest planetarium. Można to porównać nieco do kina, ponieważ wyświetlane są seanse, jednak siedzimy tutaj na półleżących fotelach i patrzymy w tą wielką kopułę, którą również widać z zewnątrz. Jest wiele seansów do wyboru, można się dowiedzieć naprawdę sporo ciekawych rzeczy o kosmosie, a przedstawione jest to w sposób również bardzo przystępny dla dzieci. Na koniec polecam Wam odwiedzić pub Mensen. Znajduje się on na samym rynku, a oprócz wielu gatunków naprawdę smacznego piwa, znajdziecie tutaj naprawdę niepowtarzalny klimat. Taki jak galeria memów, a w toalecie zabawne przemówienia polityków. Z kwestii organizacyjnych, to do Torunia dostaniesz się bez problemu pociągiem. Zapamiętaj jednak, aby wysiąść na przystanku Toruń Miasto, a nie Toruń Główny.